Cześć, tu Bartek Czega ze strony universeofmemory.pl.com. Doszły mnie słuchy, że szerzy się herezję dotyczącą tego, że nie ma diety, która będzie wpływać na poziom lipoproteiny A. Ten odcinek ma być swoistą świętą inkwizycją przeciwko tej herezji, bo wyjaśnimy sobie, że jak najbardziej są diety, czy właściwie jest jedna dieta, która będzie wpływać na poziom lipoproteiny A. Ponieważ jestem absolutnie fatalnym youtuberem, co ustaliliśmy, to koniec z suspensem, jest to dieta ketogeniczna. Dieta ketogeniczna będzie obniżać poziom lipoproteiny A. W dalszej części odcinka, jeśli kogoś to jeszcze interesuje i nie chce skończyć oglądania, tutaj w dalszej części odcinka sobie pokażemy m.in. badania randomizowane, wyjaśnimy sobie, co potencjalnie wpływa w diecie ketogenicznej na obniżenie poziomu lipoproteiny A oraz jak statyny wpływają na poziom lipoproteiny A i na koniec jak poziom lipoproteiny A ma się na przykład do długości życia w niektórych populacjach. Ponieważ są to wszystko bardzo fascynujące informacje, które wydaje mi się mogą trochę zaburzyć obraz osobom, które mają bardzo czarno-białą wizję tego, co robi lipoproteina A. Ale zanim do tego przejdziemy, musimy oczywiście zacząć od wyjaśnienia tego, czym jest lipoproteina A i jakie pełni funkcje. Lipoproteina A jest bardzo wyjątkową cząsteczką, strukturalnie będzie zbliżona do lipoproteiny LDL. Również jeśli chodzi o typowy lipidogram, który będziemy sobie robić, poziom lipoproteiny A jest uwzględniony już w poziomie lipoproteiny LDL, natomiast jeszcze raz nie są to identyczne cząsteczki, one są tylko podobne strukturalnie. Co jest podobnego między nimi? Zarówno lipoproteina A i lipoproteina LDL będzie zawierać tą cząsteczkę apolipoproteinę B100, którą uważa się nie bez powodu za aterogenną. Z drugiej strony ta cząsteczka lipoproteiny A będzie zawierała cząsteczkę, która nazywa się apolipoproteina A i ona z kolei jest uwzględniona zwyczajnie w lipoproteinie HDL i ona stanowi mniej więcej 50% masy tej cząsteczki. Jest ona kodowana przez gen LPA, bardzo oryginalnie ogólnie, lipoproteina A, skrót tego to jest LP nawias A. Więc ta lipoproteina A jest kodowana przez ten gen LPA i przyjmuje się również całkiem słusznie, że poziom lipoproteiny A będzie niezmienny, czy będzie warunkowany genetycznie. Błędem jest natomiast właśnie, że niektórzy przyjmują, że ten poziom jest absolutnie niezmienny przez całe życie. Dlatego są takie sugestie, przynajmniej raz w życiu zrób badanie poziomu lipoproteiny A, żebyś wiedział, jaki jest twój poziom. To jest oczywiście bzdurką, co sobie dzisiaj wykażemy. Natomiast, żeby było ciekawe, jeszcze warto wspomnieć, jest bardzo niewiele jakichkolwiek cząsteczek, enzymów w ciele, które są niezależne od diety czy czynników środowiskowych. Mnie osobiście zawsze rozwala, jak słyszę po prostu, coś jest absolutnie niezależne. Nie ma naprawdę bardzo dużo rzeczy, które są niezależne jeszcze raz od diety i środowiska, w którym żyjemy. Przyjmuje się, że właśnie poziom lipoproteiny A będzie, można powiedzieć, całym tym aterogennym, czyli powodującym miażdżycę ciężarem lipoproteiny LDL, jak będzie się ją mierzyć. I dlaczego? O co się oskarża tą lipoproteinę A? Oskarża się ją o działanie protrombotyczne przede wszystkim, czyli powodujące zakrzepy. Zaraz sobie wyjaśnimy, i to jest prawda, zaraz sobie wyjaśnimy, jak ten mechanizm działa, również o działanie prozapalne i akumulację cholesterolu w ścianie naczyń krwionośnych. I to działanie protrombotyczne, patrząc na badania, to jest jeden z takich najpoważniejszych problemów z lipoproteiną A rzeczywiście. Lipoproteina A będzie konkurować z enzymem, który nazywa się plazminogen, o miejsce przyłączania w śródbłąku naczyń krwionośnych. Tutaj chwila przerwy, bo musimy wyjaśnić, czym jest plazminogen. To jest jakby enzym fibrynoityczny, czyli on będzie rozpuszczać zakrzepy. Ten plazminogen, w momencie, w którym zostanie zaktywizowany, ponieważ to jest jakby forma nieaktywna tego enzymu, jeśli on zostanie zaktywizowany przy pomocy cząsteczki, która się nazywa PAI, jest inna cząsteczka urokinaza, kiedy w momencie, w którym ten enzym jest zaktywizowany, on przekształca się w plazminę i plazmina jest w stanie rozpuszczać zakrzepy. Więc lipoproteina A będzie konkurować o miejsce przyłączania plazminogenu w śródbłąku naczyń krwionośnych. Czyli innymi słowy, lipoproteina A jest po prostu tym draniem, tym hamem, który po prostu zaklepie to miejsce, po prostu pokaże faka plazminogenowi i okazuje się, że koniec. Plazminogen nie może się przyłączyć tam i tym samym nie może pełnić swojej funkcji rozpuszczania zakrzepów. Właśnie dlatego lipoproteina A, jeszcze raz, ma przede wszystkim działanie protrombotyczne, czyli będzie powodować zakrzepy. Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że jeśli chodzi o tworzenie zakrzepów, to jest część wspólna, właściwie można powiedzieć praktycznie jedna z niewielu części wspólnych wszystkich czynników powodujących, które zostały wyszczególnione w badaniach kardiologicznych, powodujących choroby układu sercowo-naczyniowego. Praktycznie na dowolny czynnik, który nie popatrzymy, od homocysteiny między innymi, właśnie poprzez choćby insulinooporność, który jest również niezależnym czynnikiem powodowania chorób układu sercowo-naczyniowego, czy nawet podwyższenie pulsu, tam zawsze tą częścią wspólną
wytwórną będzie właśnie efekt protrombotyczny, czyli powodowanie nadmiernych zakrzepów. Więc w ten sposób, jeszcze raz warto podkreślić, przede wszystkim działa negatywnie lipoproteina. I patrząc na badania, ta korelacja mniej więcej między poziomem lipoproteiny, jak się pokazuje, a śmiertelnością jest dosyć liniowa. Natomiast oczywiście pokażemy sobie wyjątki od tego, bo na tym polega myślenie krytyczne, żeby znajdować, że tak powiem, dziurę w całym. Przyjrzyjmy się na szybko pierwszemu badaniu, które pokazało, że dieta ketogeniczna jest w stanie wpłynąć na obniżenie poziomu lipoproteiny A. W badaniu wzięło udział, to jest badanie z 2022 roku, wzięło tam udział 164 badanych, 70% z nich to było kobiety. Najpierw kazano im zgubić parę kilo, to jest była utrata średnia wagi 10 do 14% masy ciała, następnie przez 20 tygodni kazano im utrzymywać, czyli być na diecie eukalorycznej, o podobnej ilości kalorii, która nie będzie prowadzić do utraty wagi. Przez 20 tygodni te osoby były na diecie. I teraz na jakiej diecie były? Na 3 rodzajach diet. Jedna obejmowała 20% węglowodanów, więc to była dieta niskowęglowodanowa, już dieta bardziej ketogeniczna, chociaż nie oszukujmy się, to nie jest dieta specjalnie ketogeniczna, to jest bardziej taka dieta low carb. 20% węglowodanów i bodajże 20% kwasów tłuszczowych. Druga grupa była na diecie, która obejmowała 40% węglowodanów i ostatnia na diecie, która obejmowała 60% węglowodanów. Jak to się skończyło? Po 20 tygodniach grupa z najniższą ilością węglowodanów, najbliższa tak naprawdę diecie ketogenicznej, zanotowała spadek lipoproteiny A o 14,7%, czyli 15% w dół. 15% to jest całkiem dużo jak na to, że lipoproteina A jest zupełnie niezmienna i genetyka tylko ustala jej poziom. Teraz omówimy sobie case study, które jeden lekarz przeprowadził sam na sobie, ponieważ właśnie pokazało się, że w pewnym momencie zauważył prawidłowość taką, że zmierzył sobie poziom lipoproteiny A, która wynosiła między 92 a średnio 98, jak ją mierzył, a następnie przy pomocy różnego rodzaju wariacji dietetycznych okazało się, że jest w stanie manipulować tym poziomem lipoproteiny A. Ja uwielbiam case studies, bo jedna osoba jest w stanie bardzo dobrze manipulować zmiennymi i śledzić inne różnego rodzaju zmienne. Dużo łatwiej jest tak naprawdę bogactwo informacji uzyskać. I co mu wyszło w tym badaniu? Więc jak mówiłem, ten poziom, wynosił początkowo u niego 92 do 97 mg na decylitr lipoproteiny A i to było w roku 2004. Następnie w 2013 nastąpił pik, szczyt tego poziomu lipoproteiny A i ona wyniosła tam 108 mg na decylitr. Następnie po przejściu na dietę ketogeniczną i zwiększenie ilości ćwiczeń zauważył, że poziom lipoproteiny A do roku 2018 spadł do 65 mg na decylitr. Stwierdził, coś tu jest ciekawego, coś tu jest na rzeczy, trzeba pokombinować z ilością węglowodanów. Więc przeszedł na 2 tygodnie na dietę wysokowęglowodanową w czerwcu 2020 roku i poziom lipoproteiny A skoczył mu z 65 na 101. Jest to olbrzymi skok. Mówimy o skoku ponad 50%. Jeszcze raz, 50%, jeśli chodzi o coś, co jeszcze raz większość lekarzy będzie powtarzać, że nie podlega specjalnym zmianom. Jest to ustalone genetycznie. Następnie przeszedł z powrotem na dietę ketogeniczną na 3 tygodnie i poziom lipoproteiny A spadł mu do 74. Czyli innymi słowy, wystarczyło przesuwać poziom węglowodanów albo go obcinać, żeby poziom lipoproteiny A właśnie przy podwyższeniu węglowodanów poszedł w górę, a przy przejściu na dietę ketogeniczną spadł. Magia. Swoją drogą przypomniało mi się, było jedno badanie na 8 zdrowych biegaczach z Korei, którzy przeszli na dietę niskowęglowodanową. Mała próbka, ale pokazano znowu to samo, co w przypadku case study, w przypadku tego badania randomizowanego pierwszego z grupą kontrolną, które omawialiśmy. I znowu wyszło to samo. Poziom lipoproteiny A został obniżony na diecie niskowęglowodanowej. Co w takim razie jest w tych dietach ketogenicznych, co wpływa potencjalnie na obniżenie poziomu lipoproteiny A? Okazuje się, że najprawdopodobniej są te paskudne tłuszcze nasycone. Warto wspomnieć jeszcze, że lipoproteina A szczególnie mocno będzie wpływać na osoby czarnoskóre, tak? Czyli Afroamerykanów, mówiąc poprawnie politycznie. I właśnie na tej grupie osób zostało przeprowadzone następne badanie, które trwało 5 tygodni, które testowało właśnie różnego rodzaju podejścia dietetyczne i ich wpływ na stężenie lipoproteiny A. I z tych rzeczy, które nas interesują, testowali m.in. dietę DASH oraz typową dietę amerykańską, która jest dosyć zbliżona do diety polskiej, nie jest to nic zdrowego. W tej diecie DASH mieliśmy 25% udziału tłuszczów, z czego 6% to były tłuszcze nasycone, natomiast w tej przeciętnej amerykańskiej diecie mieliśmy 37% tłuszczy, w tym 16% tłuszczy nasyconych. Koniec końców, co się okazało po tych 5 tygodniach, że w tej paskudnej amerykańskiej diecie poziom lipoproteiny A
został obniżony i no właśnie było to pięknie skorelowane z tym, że mieliśmy ilość tłuszczy nasyconych. Jeśli popatrzymy na wyniki tych badań, które sobie omówiliśmy wcześniej, wychodzi na to, że pięknie nam się kropeczki łączą, że tak, na dietach ketogenicznych, gdzie tych tłuszczy nasyconych jest dużo, będzie właśnie dużo więcej, no właśnie tłuszczy nasyconych, czyli innymi słowy więcej tego czynnika, który będzie wpływać na obniżenie hipoproteiny A. Jak natomiast mają się statyny do hipoproteiny A? Ktoś pomyśli, że jestem złośliwy, cały czas walę w te statyny po prostu jak w bęben, ale statyny średnio będą podwyższać stężenie hipoproteiny A o 10 do 20%. To zostało pokazane na wielu badaniach, między innymi badanie, które sobie tu wrzucimy na ekran, u 307 osób testowano podawanie statyn. Tam u tych osób po paru tygodniach skoczył im poziom hipoproteiny A o 20% i jeszcze raz jest wiele badań, które replikowało dokładnie to. Statyny będą wpływać na podwyższenie poziomu hipoproteiny A. To podwyższenie hipoproteiny A pokazano i będzie właśnie związane z zwiększoną częstotliwością występowania incydentów układu sercowo-naczyniowego. Ciekawe, prawda? Ale co my tam tak naprawdę wiemy? No właśnie, warto jeszcze sobie wspomnieć, że owszem, hipoproteina A, szczególnie tak jak mówiłem, poprzez wywieranie tego efektu protrombotycznego, czyli formowanie zakrzepów, jest na pewno szkodliwym czynnikiem, jeśli chodzi o wywoływanie chorób układu sercowo-naczyniowego. Natomiast mamy badania, które pokazują, że no może nie jest to aż takie proste patrzenie na samą hipoproteinę A. I jak to w ciele bywa, nigdy nie jest proste patrzenie praktycznie na jeden dowolny wskaźnik. W ostatnim badaniu sprawdzano jakiś profil lipidemiczny osób starszych. W badaniu wzięło udział 2128 osób, 299 z tych osób miało więcej niż 75 lat. To były te osoby klasyfikowane jako starsze, osoby klasyfikowane jako młodsze było ich 1829 i były klasyfikowane właśnie poniżej tego wieku, a więc 75 lat. Co tam wyszło? Wyszło, że te osoby starsze miały niższy poziom cholesterolu, niższy poziom trójglicerydów, wyższy poziom HDL, różnego rodzaju też jakby wskaźniki bazujące m.in. na LDL, trójglicerydach. Przypominam, że to znaczy, że to były osoby, które były dużo zdrowsze metabolicznie. Tak? Wyższy poziom HDL, niski poziom trójglicerydów to są piękne wskaźniki, które pokazują, że nie ma dysfunkcji metabolicznej. I również, co ciekawe, u tych osób starszych wykazano, że ten poziom hipoproteiny A był najzwyczajniej w świecie większy niż u osób młodszych. To cały czas jakby pokazuje jeszcze raz, ciężko patrzeć dokładnie na jeden marker i się w nim bez pamięci zakochiwać, ponieważ ciało jest dosyć skomplikowaną bestią. I jak to mawiał klasyk, że żeby mieć stanowczą opinię na dowolny temat, trzeba wiedzieć albo absolutnie nic na dany temat, albo absolutnie wszystko. Kłopot polega na tym, że cały czas niestety nauka idzie do przodu, odkrywa różnego rodzaju powiązania. Osobiście tak, uważam, że hipoproteina A może być jak najbardziej kłopotem, natomiast choćby to badanie pokazuje, że my naprawdę nie wiemy między innymi jak ta hipoproteina A będzie się łączyć z innego rodzaju zmiennymi, żeby koniec końców pokazać, no właśnie, efekt końcowy, czyli taki, który nas najbardziej interesuje, czyli przeżycie dużej ilości lat w zdrowiu. To tyle z mojej strony. Dzięki piękne jak zawsze za towarzyszenie mi podczas tej intelektualnej uczty, przechodzenie przez badania. Jak zawsze wszystkie badania, które sobie omawiałem, znajdą się w opisie. Zachęcam oczywiście w ramach może postanowień noworocznych do przejścia czy kupienia moich kursów flagowych Vocabulary Labs, czyli jak samodzielnie uczyć się języków od A do Z. Kurs odbywa się pod moją opieką merytoryczną, jak wszystkie. Experts Incubator, czyli tak zwana kuźnia ekspertów, która pokazuje, jak opanować dowolną dziedzinę samodzielnie od A do Z, czyli jak zapamiętywać informacje, tworzyć zrozumienie, dostarczać informacji zwrotnej, co jest bardzo ważne, oraz wdrażać informacje, oraz o jeden włos za daleko, który pokazuje, jak zatrzymać i odwracać łysienie androgenowe bardzo wielowątkową terapią, od suplementów, dieta i oczywiście już różnego rodzaju inne takie stricte terapeutyczne metody. Jak zawsze 3 piosenki rockowe są przypięte w pierwszym komentarzu pod filmikiem, żeby mile spędzić czas również po wysłuchaniu tego odcinka. Jeśli kogoś interesuje pamięć, języki obce, po rozwinięciu opisuję link do mojej strony polskiej, tam można zapisać się na newsletter, gdzie właśnie wysyłam artykuły m.in. o pamięci i językach obcych. Co jeszcze? No i patronat. Jeśli interesuje Cię szybkie przyswojenie tych informacji, o których sobie mówiłem, można wykupić patronat za 40 zł miesięcznie, nawet na jeden miesiąc nie ma jakby określonej jakiejś ilości miesięcy i w ramach patronatu jest dostęp do fiszek,
z tego odcinka i paru 10 ostatnich. Można je sobie ściągnąć i korzystać z takich gotowych fiszek, żeby zapamiętać informacje, którymi się dzielę i dzieliłem. Również dla patronów jest dostępne forum, gdzie publikuję badanie tygodnia, najciekawsze badanie, które znalazłem w ostatnim czasie, które omawiam trochę bardziej szczegółowo, oraz ogólnie forum. Jeśli ktoś ma jakieś tam pytania, chce podyskutować z innymi osobami, których interesują te tematy, to jest to dobre miejsce. Dzięki piękne za wysłuchanie tego odcinka i jak zawsze do zobaczenia za parę dni w następnym.